Żyją długo i długo umierają. Dość powiedzieć, że przeżyły dinozaury, a ich głowa żyje ponad godzinę po dekapitacji. Według niektórych wierzeń to one niosą na swoim grzbiecie świat. Niektórzy zdają się nie dostrzegać ich wyjątkowości, traktując je jako zwierzę ozdobę. A to duży błąd, bo przecież to odkrywcy, którzy brali udział w eksploracji kosmosu. Żółwie, bo o nich mowa, to zwierzęta nietuzinkowe, a ich wyjątkowość przybliży nam Agnieszka Graclik, czyli pani z Przyry. Witaj. Witam serdecznie, cześć. Suchar na rozgrzewkę. Czy żółwie są fanatykami zawodów żużlowych? Trochę mi głupio, że mnie to tak bawi. Czekaj na finał, Suchara. To dlaczego cały czas mają na sobie plastron? No, dziękuję za ten śmiech, prawie niewymuszony. Po tym wstępie czas na wyznanie. Serce pragnęło tej rozmowy, no ale rozum, świadom moich braków, chciał zgłosić nieprzygotowanie. No, wszak dziś porozmawiamy o najwspanialszych zwierzętach świata, którym należy się szacunek. Będę więc starał się taktownie zadawać pytania, ale zacznę od tego, co jest dla nich równie charakterystyczne jak dla węża ogon, który głównie składa się z ogona. Proszę, opisz ten fantastyczny twór, jakim jest skorupa. To jest fantastyczny twór, to zdecydowanie jest fantastyczny twór. Myślę, że już nie muszę nikomu tłumaczyć na tym etapie już chyba wiedzy takiej ogólnej, ludzkiej, dostępu do wiedzy, że żółw nie może wyjść ze skorupy, a na pewno nie może się obrócić i wyjść sobie drugą stroną. Szkoda, bo pewnie to by bardzo ułatwiało. Natomiast no, żółw jest skorupą. Tak? Skorupa żółwia jest rozbudowanym szkieletem tego żółwia, jest zbudowana z jego rozszerzonych odpowiednio w czasie ewolucji żeber, które się po prostu rozrosły i otoczyły go takim pięknym tworem. Skorupa jest żywa i to jest ogromnie ważne, żeby mieć tę świadomość, jak się tego żółwia ma albo dotyka, że to jest bardzo, bardzo tkliwy, wrażliwy twór. Oczywiście chroni to zwierzę przed uderzeniami, przed atakami i tak dalej, natomiast tam jest normalnie okostna, tam jest pod tą warstwą tarczek normalnie jest ukrwiona, unerwiona warstwa. W związku z czym, jeżeli takie są czasami jakieś drastyczne pomysły typu zrobić przewiercenie takie zewnętrznych tych obramujących tarczek po to, żeby tam na przykład sobie sznureczek przełożyć i żółwiak na smyczy prowadzić, no to jest porównywalna skala bólu jak przewiercenie, podejrzewam, piszczeli u człowieka albo coś w tym stylu, no to jest po prostu kość, która boli. A takie pomysły się zdarzają, bo ludzie mają takie, że o, żółwik sobie pochodzi po ogródku, a żeby nie uciekł, to go się na smycz weźmie. Także nie, absolutnie. To nawet widać, jest mnóstwo takich filmów, jak one super reagują, jak tą skorupę się drapie, jak tam się szczotkuje szczotką, to one to uwielbiają, to jest w ogóle dla nich strasznie przyjemne i tam się ocierają całe i tak dalej, bo one też, część żółwi rzuca tarczki, te zewnętrzne, te rogowe, one się złuszczają i te żółwie się przez to tak czuchrają trochę właśnie o tam różne rzeczy. No skorupa jest takim też troszeczkę, że w ogóle dla człowieka jest super fajną strukturą, która pomaga poznać kondycję żółwia, bo jeżeli żółw ma złą dietę, to można autentycznie to sprawdzić w taki sposób, że jak się go tak zgniecie, jak hamburgera, jak bułeczkę jakby się sprawdzało, to źle żywione żółwie się potrafią ugiąć pod takim zwykłym naciskiem palców, a faktycznie to jest elastyczne wtedy. Zdrowy żółw absolutnie nie ma prawa się ugiąć pod naciskiem palców. To są kości twarde i jeżeli się żółw ugina, to znaczy, że ma dramatyczne niedobory wapni. Kurczę, powiem, że teraz tyle kwestii mi się w głowie nasunęło, że zacząłem się zastanawiać, bo wiesz, na Ukrainie miałem żółwia i pamiętam, że jak się go tak właśnie ścisnęło, to widać było, że go szlak trafia, od razu pyszczek chował i na ciebie fuczał, ale to wiercenie mnie zaskoczyło. Powiem ci dlaczego. No mój żółw miał kiedyś wypadek, o którym z tobą rozmawiałem. Skorupa mu wybiła do góry przez pęknięcie i weterynarz planował przewiercić mu skorupę, żeby ją zdrutować. I to jest zupełnie coś innego, no tak ludzkie kości też się drutuje, nie? Czy tam nawet no tak, po wypadku, nie? To jest oczywiste, to jeżeli chodzi o jakieś tam urazy, tak najbardziej.
tylko że to jest coś, co oczywiście trzeba robić w znieczuleniu i tak dalej, uwzględnić to, że to zwierzę tam po prostu ma pełne unerwienie, to jak najbardziej. Natomiast ja mówię o przypadkach, bo Tak, widziałam tak. wielokrotnie takie zdjęcia w internecie, gdzie właśnie było przewiercenie przez tamtych te zewnętrzne elementy skorupy, takie, które jakby nie są bezpośrednio połączone z wnętrzem ciała, tylko takie wystające. No i tam był po prostu sznureczek przewleczony, tak? Także coś takiego absolutnie nie. Natomiast jeżeli to jest kwestia leczenia, no to tak samo jak kość się leczy, nie? To jest to samo i tu nie ma żadnych tam ceregieli. Trzeba przewiercić, założyć śruby, to trzeba przewiercić i założyć śruby, no. Co kurczę, to jest problem, bo mam jeszcze sporo pytań, a już chyba sięgnę po tę książkę i pozwolę sobie zadać to z tym leczeniem, bo no, mam tutaj książkę, którą ponad, zaraz sprawdzę, rok wydania 9,2. Gdy ją kupowałem, była świeżynką na rynku. Mój towarzysz dopiero się miał pojawić u nas w domu i właśnie tam jak było z tym leczeniem, zaraz pozwolę sobie zacytować, żebyśmy wiedzieli, jaki stan wiedzy był wówczas. No, w skrócie było tak, że należy przyjść z tą książką do weterynarza, żeby wiedział, co ma robić. Tak to wtedy przedstawiano. I że książka opiera się na wiedzy z Zoo Warszawskiego, ale zaraz kurczaki, teraz patrz, nie mam tego przygotowanego, a przez to, że tam tak zagaiłem. Najczęściej spotykane choroby żółwi, tak? W związku z tym, jeśli znajdzie potrzeba leczenia żółwi u lekarza niespecjalizującego się w tej dziedzinie, należy pokazać mu tę książkę. Informacje o chorobach i leczeniu żółwi oparte są na leczeniu tych zwierząt w ogrodzie zoologicznym w Warszawie i na fachowej literaturze. I powiem Ci, że pamiętam, jak się przychodziło z żółwiem do lekarza, do weterynarza. To faktem jest, że nie musiałem płacić. W 90% przypadków nikt nie chciał, żebym płacił, bo uważali, że to jest w ogóle fantastyczna sprawa, że mogą go zobaczyć. Zwoływali się wszyscy. Wiesz, macali, sprawdzali. Pamiętam rozmowy, czy ma łaskotki, czy nie ma łaskotek, a w jakiej to kolega jest kondycji. No powiem Ci, no w latach 90. to takie żółwie były gwiazdami. Po latach okazało się, że jest nielegalnym imigrantem, ale... Były gwiazdami. Generalnie ja się strasznie cieszę, bo weterynarze się zaczynają specjalizować. I teraz, ponieważ więcej ludzi już marzy o tym, żeby mieć jakieś tam zwierzątko bardziej egzotyczne, to ci weterynarze naprawdę już teraz się specjalizują. Ale też wielokrotnie mi się zdarzało trafić na niesamowite przypadki takiej drastycznej niewiedzy, łącznie z koleżanka, która poszła do weterynarza z jaszczurką, a pani weterynarz pierwsze co zrobiła, to wsadziła jej termometr w tyłek, znaczy się nie koleżance, tylko jaszczurce, żeby sprawdzić, jaką ma temperaturę. Co jest dość zabawne, bo to jest zwierzę zmienno-cieplne, więc jaszczurka miała dokładnie taką temperaturę, w jakiej została trzymana przez ostatni czas przed tą wizytą. Także tutaj taki już na takim poziomie, takim podstaw biologii bym powiedziała, że czasami się dramaty takie zdarzają. No i niestety bardzo często też kiepsko są obliczane dawki na odrobaczanie i to jest też częste, niestety, teraz już nie, coraz rzadziej, przynajmniej ja już się nie spotykam już od jakiegoś czasu, natomiast bywało, że zwierzęta umierały na odrobaczanie, gady, bo były odrobaczane po prostu złymi dawkami, nieumiejętnie, złymi preparatami i tak dalej, także tu na każdym kroku było coś, a niestety z żółwiami, które wychodziły na dwór, bardzo często robale miały i trzeba było je odrobaczać, także tutaj jest no już na szczęście, mówię, to idzie w dobrą stronę. Jest kupa fajnej literatury też dla weterynarzy. Ja w ogóle prowadziłam przez jakieś 8 albo 10 lat nawet, chyba nie wiem, czy mi się wypada przyznawać, prowadziłam przedmiot taki dla weterynarzy, zwierzęta egzotyczne, także ja też tam troszeczkę przez to poryłam bardziej w tych żółwiach, bo żółwie są takim tematem trudnym, a chciałam, żeby było tak, że jak przyjdzie do tego mojego studenta ktoś żółwiem, to żeby chociaż się nie wystraszył, jak żółwiowi na przykład się prącie wynicuje, bo niestety to też jest dość mocno zaskakujące i temat, to był w ogóle, ja robiłam pod koniec zawsze każdego roku robiłam taką ankietę, co najlepiej zapamiętali, co się podobało, tak ogólnie, żebym wiedziała w co iść, w co nie iść. I zawsze numerem 1 we wszystkich tych kolokwiach, tam na tych kolokwiach właśnie na końcu zawsze dawałam taką ankietę i zawsze hitem były dziwne penisy gadów. To był zawsze hit, bo ja to zawsze omawiałam dlatego, że po prostu taki weterynarz, żeby nie był zaskoczony, bo dla osób, które nie wiedzą, to są naprawdę niesamowite twory i to tak mówię jakby ja, z racji tego, że ja prowadziłam przez jakiś czas pisałam o tych zwierzęcych prąciach,
książkach, to tam dosyć dużo tego wymieniałam i dosyć dużo, to jednak nadal gady to jest czad i zwłaszcza żółwie lądowe, a to jest bardzo urazowa struktura, więc ten weterynarz jak najbardziej ma szansę mieć kontakt z czymś takim, także żeby się nie wystraszył, że jakiś alien wychodzi albo że żółwiowi wypadają wszystkie wnętrzności, no bo to objętościowo to jest szok, jakie to jest wielkie. Także zawsze też pokazywałam coś na zdjęciach oczywiście, bo jakby tutaj nie męczyłam zwierząt, żeby coś tam zademonstrować. Natomiast tak, tutaj to jest nowum i jak podejrzewam w latach 90. ktoś by przyszedł z żółwiem, który ma wynicowane prącie, to obstawiam co najmniej amputację, a jak nie egzorcyzmy, bo tak. Dobrze, ja mam pytanie, no bo wiadomo, że umawialiśmy się na pytanie o cytatem o śmiesznych siurkach, bo sobie go zapisałem. Ale wróćmy na chwilę do tych skorup, nim jeszcze te tragedie będą. Połączmy tak skorupę z różnymi problemami żółwi. No bo wiesz, wielu z nas kojarzy takie filmowe ujęcia żółwia leżącego tak do góry nogami, no na grzbietowej stronie skorupy. I dobrze wiemy, że to jest niebezpieczne dla zwierzaków, ale chyba większość z nas tak naprawdę nie wie, dlaczego to jest niebezpieczne. Czy mogłabyś właśnie wytłumaczyć, bo wiesz, w filmach zawsze tak mówi, że bo to chcą, żeby te żółwie zginęły, bo je zjedzą, ale właściwie jak do tego dochodzi? Tak, to znaczy żółw, generalnie jak na niego patrzymy, to ma płuca na górze, jakby patrzeć na niego. Czyli jak on leży na plecach, to leży na płucach. Także generalnie ciężej mu się oddycha. Ogólnie zasada jest taka, że żółw, zdrowy żółw, i najczęściej te z natury tak właśnie mają, potrafi się sam obrócić, jeżeli leży na plecach. To jest taki też wyznacznik dobrej kondycji. Znaczy nie tyle kondycji, to co dobrych warunków, w których ten żółw dorastał. Bo niestety, ale jeżeli specjalista weźmie żółwia do ręki, to jest w stanie stwierdzić, czy to jest żółw z hodowli, czy nie, nawet jeżeli ma najlepszą możliwą opiekę, idealną dietę i tak dalej, to i tak to na skorupie się odbije zawsze. Jeżeli są błędy w żywieniu, to te błędy w żywieniu się odbiją na skorupie dramatycznie, bo to właśnie tam najbardziej widać. Występuje na przykład, jeżeli jest nadmiar białka w diecie, czyli tam jajeczko podawać, tak jak się kiedyś zalecało, żółteczko, tak żeby ten żółwik miał dużo białeczka. To się kończyło tym, że się robiła tak zwana piramidyzacja pancerza, czyli w obrębie tych tarczek na poziomie kostnym to po prostu się na tyle rozszerzało, że jakby nie był w stanie dostatecznie szybko ten żółw rosnąć cały, w związku z czym się takie robiły piramidki na każdej z tych tarczek. To jest jedna z rzeczy. Potem generalnie krzywica dramatyczna, bo te żółwie też, jeśli są w hodowli, to teraz już to się o tym trąbi, natomiast kiedyś kto miał lampkę UV, albo kto dostatecznie dużo tego żółwia w polskich warunkach klimatycznych wystawiał na działanie UV, to jest żółwie, w zasadzie większość z nich, jeżeli nie wszystkie, miały krzywicę. I ta krzywica też się na tym pancerzu, ten pancerz się albo wywija, tak że wygląda jak kapelusik, albo się jakby spłaszcza częściowo, no tam ta krzywica jest dramatyczna. Także tu potem widać, że ten żółw położony na plecy, jeżeli jest właśnie z hodowli, to najczęściej się obracać nie będzie. Natomiast oprócz tego, że on leży na plecach i się dusi, no bo jakby całe flaki mu te płuca uciskają, to dodatkowo jeszcze te żółwie, jak się boją, są w stresie, no to się chowają do środka. I w momencie, kiedy one schowają kończyny i łepek do środka, to dodatkowo ta powierzchnia oddechowa 5-krotnie się zmniejsza, czyli taki żółw, który ma schowane nóżki i leży na plecach, się po prostu dusi. I teraz żółwie generalnie, to jeszcze będziemy o tym za chwilę pewnie mówić, mają niesamowitą tolerancję na brak powietrza, ale wodno-lądowe. Natomiast lądowe żółwie pozostawione na plecach, no to po prostu mają, no duszą się, no duszą. I to jest zwierzę, po którym oczywiście tego nie widać, bo ona nie ma mimiki specjalnej, ani się jakoś tam gwałtownie nie będzie miotał, natomiast to zwierzę po prostu w ten sposób umiera, nie? Ja chciałem tylko wrócić do jajka, bo znalazłem cytat. W skład diety żółwi lądowych wchodzą rośliny zielone, owoce, warzywa, z wyjątkiem kapusty i pietruszki, nasiona, jagody i skiełkowana pszenica o długości kiełka nie przekraczającej 1 cm. 2 razy w tygodniu do sałatek przyrządzanych z wymienionych produktów należy dodać białko zwierzęce. Żółtko gotowanego jaja kurzego, mielone surowe mięso wołowe, rozdrobnioną wątrobę, mięso ryb słodkowodnych, biały ser, no czyli to, co w naturze żółw
sam zdobywasz, No szczególnie wiadomo, no biały twaróg. ser to jest podstawowy produkt, który można znaleźć pod każdym kamieniem, także to faktycznie jest tak, rzecz nieodzowna w diecie. Natomiast to jest zabawne, że te przepisy to były tak ogólnie dla żółwi i tak wrzucanie wszystkich żółwi lądowych do jednego wora to jest jeden z dramatów i jeden z dramatów też to było to, że w latach 90. większość tych żółwi, które były dostępne na straganach albo jakichś tam sklepach zoologicznych już powoli, ale to nadal to były takie z dziwnego pochodzenia, z odłowów, albo to były żółwie pustynne, sulkaty. Natomiast i tutaj u sulkat to jest, znaczy raz, że one rosną ogromne, bo to jest żółw, który dorasta tam, nie wiem, no pewnie na pewno powyżej pół metra, jeżeli nie 70 centymetrów średnica, albo jeszcze większy. Jeden z w ogóle z największych żółwi na świecie. I one w naturze jedzą głównie siano. To jest 99% ich diety, to jest sucha trawa, bo to jest to, co one tam mogą dostać. I nagle takie małe żółwiki trafiały do hodowli w Polsce i tutaj tarte jabłuszko, tutaj wołowinka, tutaj coś. I one zaczynały tak się potwornie krzywić, w ogóle karłowacieć, bo oczywiście w tym terrarium za małym, no to nie mają szans tak dorosnąć, więc im te kości w ogóle się tak deformowały i one dochodziły do takich dramatycznych w ogóle stanów. Znaczy 99% z nich nie przeżywała i to jest te żółwie, które dawały radę sobie w takich warunkach, najczęściej były greckie, żółwie, które gdzieś tam jeszcze są w miarę takie, że na to jajeczko dawane 2 razy w tygodniu przeżyją. Natomiast no, te biedne sulkaty, które były pasione, one oczywiście były przeszczęśliwe, bo to tak jakby dziecku dawać same cukierki, no nie, to przez jakiś czas to jest super. I ten zwierzak na pewno był przeszczęśliwy, że tutaj nagle taka dawka kalorii i w ogóle tak łatwo i tylko wystarczy dzioba wyciągnąć, nie? Także tak, a potem niestety to się tragicznie kończyło z tymi zaleceniami, to Czyli nie będę oszukiwał, no mój przystojniak dostawał biały serek, tak jak zalecano na początku, ale zrezygnowaliśmy nie dlatego, że mu biały serek nie smakował, tylko on miał swój pomysł, nie, on go w ogóle nie jadł. Aha. On miał taką metodę, że ser służył mu do ucieczki i to było zabawne, ale niepokojące, bo on budował z sera taki podest, Ubijał, tak? tak, i chciał się na niego wspiąć, żeby uciec. I to było, no on strasznie kombinował, on uwielbiał się wspinać i jemu do tego służył biały ser, co może wskazywać, dlaczego przeżył na miasto 30 lat, no że nie gustował w nim po prostu, więc to faktycznie, ale pamiętam, no i on ewidentnie był z odłowu zwierzęciem, Tak, tak. które musiałem mieć pewien problem, bo to jest ta legendarna historia, którą zawsze się dzielę. Pamiętam, jak przyszedłem kupić go, no, jesień, październik, w Katowicach sklep zoologiczny i wszystkie żółwie siedziały na kupie, a on był obok. I ja myślałem, że one go nie lubią, one się go chyba bały, bo on nie do końca racjonalnie się zachowywał i dlatego tak długo z nami był. Ale wróćmy do ważnych pytań. Też o żółwiach, tak jak powiedziałem, żeby nie wrzucać ich do jednego wora, to jak tak starałem się przygotować, to trafiłem na taką audycję anglojęzyczną i tam podkreślano, że rozróżnia się u nich 3 podstawowe grupy, tak de facto lingwistycznie, czyli turtles, to są żółwie, ale z naciskiem na wodne, tortoises i to były wiadomo lądowe, ale oni też odróżniali terrapins, czyli terapeny, de facto Terapeny, tak. tak, de facto jako To znaczy żółwie jeszcze w ogóle błotne. też jest freshwater i morskie, tak? Są żółwie Tak, jeszcze, tak, bo tak, oni dzielą ale te jeszcze, oddzielają w ogóle jako, tak. tak, tylko że tu było tak w trakcie tej debaty, jakby właśnie to, co mnie zdziwiło, że podkreślano te terapeny, ich Tak, to znaczy odmienność. w Polsce się nie robi tego rozróżnienia, bo tutaj jakby u nas są tylko te wodnolodowe, bo to raczej się po prostu bierze te cechy, że to jest dobre rozróżnienie z terapenami, bo one też mają jakby inne trochę tam potrzeby, ale to w ogóle jeśli chodzi o nomenklaturę i przełożenie jej z polskiego na angielski i jakby to jest wszystko kosmos, także jakby tutaj Tak, ale ja bardziej chciałem spytać o to, że właśnie tutaj był problem lingwistyczny, ale ty sama mówiłaś, że jest taka różnica, że żółw wodno-lądowy, a wodny, no to a lądowy to de facto już no, 2 różne światy, no, że to każdy jest to co innego. kompletnie inne zwierzę, tak, I to to jest właśnie chciałem, kompletnie inne żebyś zwierzę. I to jest taka przybliżyła. różnica, że ja mimo, że te 10 lat prawie wykładałam na uczelni o tym, jakie powinny być prawidłowe warunki, to ja na tym etapie, nawet gdybym miała bardzo dużą ochotę, to nie podjęłabym się w tej chwili hodowli żółwia lądowego, bo uważam to za tak trudne, żeby to zrobić prawidłowo. Natomiast żółw wodnolodowy myślę, że mój 6-latek spokojnie ogarnąłby sam bez w ogóle żadnej pomocy, bo po prostu to jest na tyle zwierzak, no nie powiem, że błędoodporny, ale na tyle trudny
do skrzywdzenia przy takich oczywiście dobrych chęciach. Ja nie mówię, że wiadomo, że każdemu można tam krzywdę zrobić, ale i on jest po prostu na tyle prosty w hodowli i na tyle trudno cokolwiek zrobić źle, że mówię, nawet osoba kompletnie bez większej tam wiedzy, przygotowania to sobie poradzi. A to ja tutaj przycwaniakuję, bo to też wiele lat temu, przez to, że mało tych żółwi u nas było, dzwoniono do mnie w sprawie, chyba żółw nie żyje, czy możesz zobaczyć, co się stało. No i teraz przybliżę kulisy tego, bo to nie było tak, że żółw był jakiś eknięty, tylko na jednej z imprez ktoś coś mieszał w terrarium, w akwarium, bo to był żółw wodny, przepraszam. I ktoś tak namieszał w akwarium, że jak żółw sobie pływał pod skałami, to jednego przytrzasnęła. No No, więc on tam podtopił był się. parę ładnych godzinek pod wodą. No i to była w sumie żółwica. No i okazało się, że masaż serca, taki masaż, no wystarczył, bo wypluł tę wodę dziad borowy po paru ładnych godzinach i żył dalej. No ale faktem jest, że one mają niższą średnią długość życia, bo no tam 35-40 E, chyba. tak, ale one też mają, one są właśnie nieprawdopodobnie odporne i to jest to też z tym, jak one się potrafią utopić i potem ożyć. I to jest też No, no, zabawne, no, bo no, no często ludzie właśnie. jakby, jak już się ten żółw utopi z jakichś powodów, no to stwierdzają, że jest utopiony i nie próbują Tak, nic z tym tak. zrobić. A to niestety jest, znaczy niestety, stety, to jest tak, że ten żółw potrafi przeżyć, zdaje się wodnolodowe maksymalnie to są 72 godziny w atmosferze czystego azotu. A zrobiono eksperyment, to jest w ogóle czad, że to są żółwie, które potrafią przeżyć w atmosferze tam o takiej ilości tlenu w ogóle żadne inne zwierzę kręgowe nie przeżyje. Tak, taki żółw jest zahibernowany, to on potrafi bodaj pół roku, ja nie pamiętam już ile tam ci pisałam, pół roku chyba. Chyba tak, Tak, musiałbym znaleźć, bo to mam tak, wśród wielu bo moich ja się notatek. skupiłam na tym, jakby na tej metabolicznej części, ja już teraz zapomniałam, ile tam było, chyba pół roku zrobili, pół roku ten żółw jest w stanie hibernować w atmosferze, tam jest jakiś w ogóle procent tlenu był w ogóle nie Tak, dla było. żywego Chrysemys picta organizmu. przeżywa pół roku, tak. Chrysemys Tak, picta pół i to roku bez jest tlenu. też cudo, że on potrafi wykorzystać do tego swoją skorupę, mianowicie przez to, że on jakby przechodzi na inne zupełnie oddychanie komórkowe, zwalnia oczywiście to wszystko, ale on, żeby go nie zabiła kwasica, przez to, że tam są te szlaki metaboliczne, jakby wszystkie inaczej prowadzone, to on sobie maksymalnie pobiera wapno z kości, po to, żeby to przeżyć. Oczywiście to jest na zasadzie, ta skorupa potem wiadomo jest mocno osłabiona, no ale zwierzak przeżyje. Czyli to jeśli chodzi o te warunki w ogóle wytrzymywania bez tlenu, to w ogóle to jest taki absolutny kosmos. Już nie mówiąc o tym, że przecież te żółwie zimują pod lodem, w Polsce. Żółwie na przykład czerwonolisy potrafią przezimować w Polsce i one zimują w taki sposób, że po pierwsze otwierają paszcze, gdzie mają dosyć duże ukrwienie i woda im obmywa, taka natlenowana, powiedzmy sobie lekko woda obmywa im tą gardziel, ale one też zasysają sobie aktywnie do kloaki wodę i sobie robią po prostu z tej wody natlenionej lewatywę. Bo też jelita są na tyle dobrze ukrwione, że tam to wystarcza i one są w stanie przeżyć pod lodem. To ryby umierają, żółwie są w stanie przeżyć. Kurczę, szkoda, że już wiesz, świnie zajawialiśmy tym oddychaniem, odbytem, bo byłoby coś, ale widzę, że to jakieś tak nagle, ale to już nie jest wyjątkowe, to tylko my chyba tak nie potrafimy oddychać jak należy, nie? Tak Kurczaki, jest. po prostu. No, także one, jeśli chodzi o ten tlen, to są szalone. I ja znam kilka takich właśnie historii a propos tego, że żółw taki ukochany nagle tutaj niestety utopiony i dramat, i żółw zostawiony gdzieś wyjęty na wysepkę zaczął nagle oddychać po jakimś czasie, nie? Także one mają te po prostu nieprawdopodobne możliwości, tak? Tutaj. Ale to jest też ich przekleństwo i to jest to też o tej głowie, o której mówiliśmy, tak? To Że one na tyle będzie, mają te tak. procesy wolne, że niestety właśnie stwierdzono, że odcięta od reszty ciała głowa żółwia potrafi jeszcze przez prawie godzinę czy godzinę wykazywać jeszcze, jakby to nie tylko chodzi o to, że są takie odruchy, tylko że tam jeszcze są procesy w tym mózgu, czyli on jeszcze de facto żyje. Szybko przeszłaś do tego tematu. Czy już teraz mam spytać, skąd o tym wiesz, czy na razie zostawiamy to? Skąd to? No tak, niestety wiem o tym, dlatego że na mojej uczelni brałam udział w takich badaniach, gdzie trzeba było, to były akurat żółwie, co prawda, które i tak były do eutanazji, bo były chore i były w stanie hibernacji też w tym czasie,
No i nie dało się niestety ich uśpić w ziewnie, bo po prostu one sobie zamykały paszczę i przestawały oddychać. I niestety trzeba było tą dekapitację zrobić. Ja nie widziałam tego, bo po prostu uciekłam stamtąd. Natomiast jakby literaturę przez to znam i wiem, że tego żółwia, żeby odciąć, żeby jakby przez dekapitację go uśmiercić, bo tam chodziło o to, żeby te organy jego były zachowane, żeby można było je przebadać. No i tego żółwia trzeba było faktycznie zdekapitować i trzeba było to zrobić w taki sposób, żeby nie tyle przeciąć jakby rdzeń kręgowy, ale żeby po prostu przez środek mózgu go, mówiąc brutalnie, uśmiercić, bo wtedy cię go zabija momentalnie. No nie, to chodzi o to, że jakby ta sama głowa jeszcze żyje, natomiast tak, żeby to zwierzę oczywiście nie cierpiało, musiał być uśmiercony. Także tak literatura wskazuje i przez to mam tą literaturę przerobioną. No cóż, brzmi groźnie, ale tak jak już lecimy z tym życiem i śmiercią, no to czy może zastanawiać się kiedykolwiek, skąd jest ta długowieczność u żółwi? Bo jeszcze ma to jakiś na przykład związek z tym, że no jak już mówisz, oddychanie jest wyjątkowe. No mogą bez tlenu, ale na przykład wiem też, że technicznie rzecz biorąc nie powinny się wykrwawić i teoretycznie nie powinny umrzeć z głodu. I to taka ciekawostka, której niestety nie potrafię źródłować, bo przyznam bez bicia słyszałem ją wiele lat temu w radiu jako hit, że żółw przeżył bodajże 3 lata w laboratorium bez jedzenia. Bo zostawiono go w laboratorium, jak przeprowadzano je i zapomnieli, że tam jest żółw. Jak już mieli wyburzać budynek, przyszli ponownie, a tam siedzi żółw, który był czymś przygnieciony, no i halo, co tu się dzieje, nie? Jestem w stanie w to uwierzyć. Też jakaś taka historia, chociaż tam ludzie w to powątpiewali, była, gdzie żółw uciekł i gdzieś rodzina przeszła żałobę, że żółw nie żyje, a się okazało, że żółw żył na strychu i żywił się takimi spróchniałymi belkami zawierającymi termity. I to było wszystko. I on tam też jakieś w ogóle kupę lat przeżył. Już teraz nie pamiętam, bo ja mam straszną kiepską pamięć do takich rzeczy. I faktycznie, to znaczy, to nie jest tak, że on oczywiście będzie żył w nieskończoność, no już aż tak to nie działa. Natomiast żółw jest bardzo oszczędny i on, no tak, nie zużywa się na grzanie ciała, no bo to grzanie dostaje z zewnątrz, jako zmiennocieplne zwierzę. To trawienie też u niego, ponieważ żółwie lądowe, które żyją dłużej, to jest też związane z tym, że one bardzo długo trawią, bo ten pokarm, który jedzą, jest niskobiałkowy i przez to one sobie mogą go dłużej trawić. On tak szybko się w tych kiszkach nie psuje, więc on też sobie tam dłużej idzie. I one też mają odpowiednią florę bakteryjną, że mogą praktycznie z niczego bardzo dużo pozyskiwać energii, bo po prostu sobie rozkładają celulozę. Też. Także tutaj jest to, ale no przede wszystkim chodzi o ten ich bardzo oszczędny, wolny metabolizm, bo też warto zauważyć, że żółwie oprócz tego, że hibernują, kiedy jest zimno, to one też wpadają w estywację w momencie, kiedy jest za ciepło. To jest taka odpowiednik hibernacji, tylko kiedy jest Ta ciepło. letnia. Także one też potrafią sobie oszczędzać. I to jest też tak, że ta długowieczność właśnie dotyczy zwierząt, które mają ten tryb oszczędzania baterii. Jak na przykład takimi zaskakująco długo żyjącymi zwierzętami są nietoperze, które potrafią kilkadziesiąt lat przeżyć, mimo że są wielkości myszy, ale one też mają właśnie takie coś, że wpadają w takie odrętwienie i sobie oprócz tego, że hibernują, to one też w ciągu dnia wpadają w takie obniżoną temperaturę, także jakby są, mówi się nawet warunkowo zmiennocieplne, czyli one się grzeją jakby tym powietrzem, no nie, dookoła siebie, nie generują ciepła. Czyli mam ten tryb oszczędnościowy. No i tak samo żółwie. I one dzięki temu, że potrafią sobie ten metabolizm na tyle sobie wolno, ja nie spieszą się za bardzo, chodzą wszędzie powolutku. Ej, no nie, tak powoli, no kurczę, czasami Ale jak to właśnie, i to przyspieszy jest ta dziad różnica. borowy. Tak, to jest właśnie ta różnica lądowa, wodnolodowe, bo właśnie tak jak mówisz, też wodnolodowe też są długowieczne, bo one na przykład dopiero niektóre zaczynają się rozmnażać, jak mają ponad 10 czy 20 lat. Ja już oczywiście te wszystkie liczbowe wartości zawsze zapomnę, ale one też żyją dłużej niż powiedzmy zwierzę tych samych gabarytów, a nie będące żółwiem, no nie? Także tutaj jest też kwestia, ale ten mówię, żółwie wodnolodowe jednak ten metabolizm, czy w ogóle one się po prostu szybciej ruszają, one polują, one też mają mięsną dietę, one są takie bardziej, nie są takie misiowate jak te żółwie lądowe, które takie są, no, spokojne, powolutku sobie chodzą i patrzą na świat tak pogodnie, bez żadnej tam napinki. Ale teraz muszę przypomnieć suchara, który na pewno padł podczas pierwszej bądź drugiej naszej rozmowy, czyli że żółw jest dowodem na to, że każdy jest tak szybki i tak agresywny, żeby upolować pokarm swój. A że one się żywią tak, sałatą, zgadzam haha, się, hi. tak. Znaczy nie żywią się sałatą, właśnie, bo teraz powiem, żywią się sałatą. Nie żywią się sałatą, żebyśmy tak nie myśleli, bo to jest też błąd żywieniowy.
Ale też był jedną z pierwszych wskazówek, pan mu da sałatę. Powiem ci, jak mój Borok po tych wielu latach trafił do weterynarza, który mówi, że on powinien jeść na przykład suszone rośliny, no to jak mój zobaczył te suszone rośliny, to je wygrzebywał z jedzenia, po prostu je No jest, wyrzucał. więc właśnie, bo te zwierzaki bardzo chętnie sobie korzystają z tego, co my im dajemy. Nie, no to tak samo jak właśnie takie dziecko, które byłoby na diecie cukierkowej i nagle ktoś by mu dał marchewki tam i dorzucił No, brokułów, nie? No to niestety. no szału to nie robi, więc no nie dziwię mu się. Ale tak jeszcze przy tej długowieczności, tym braku wykrwawiania się, to jest jawnym przekleństwem tych żółwi, no bo one przez to, że nie mogły się wykrwawić, to trafiały na okręty. Ponieważ wystarczyło mu uciąć nogę, on nie ginął, był żywą spiżarnią, nie ginął z głodu, więc tak, są okrutne relacje, jak te Jezu, tego wielkie nie żółwie znałam. trafiały. No, gdzieś trafiłem w jednej z książek przed wielu laty i zawsze mnie to tak bolało, bo to był dowcip z tą świnią, że czemu masz świnię z 3 nogami, no bo dla jednego schaba nie będę świni zabijał i to się wydawało zabawne, no po czym się okazuje, że to wcale nie jest takie zabawne, bo żółwie tak właśnie kończyły, że O potrafili odciąć im Matulu, to tego łapę. nie znałam. W ogóle jakieś mięso z żółwia mi się tak kojarzy, tak obleśnie, jakoś w ogóle sobie nie mogę tego wyobrazić, nie? Że to w ogóle można... O! No niestety, no więc, ale właśnie jak już mówisz o tym jedzeniu, nie, bo tak najpierw chciałem tylko powiedzieć o tym, że jeszcze był ten żółw Jonathan, bo zapomnę, bo obecnie chyba to jest najstarszy żółw, rocznik około 1832, to mi się zawsze bardzo podoba, około rocznik, nie wiemy, był na Wyspie Świętej Heleny jak Napoleon, ale z tym jedzeniem to w ogóle jest, naprawdę te żółwie miały jakiś problem i były przeklęte, bo one trafiły na listę pokarmów postnych, tak jak bobry. No bo bobry są Mózgi uważane za miały, rybę, tak? Czy co? wiadomo, nie? No bo mają ogon, takie rzeczy, no to jest Raczej, no proste, wiadomo, nie? ludzkie to... Więc biedne żółwiki też tam trafiły. No i kurczę, to jest takie, jak się pomyśli, że te żółwie naprawdę... No przecież żółw świątynny to dlatego, że był właśnie przy świątyniach i nie był dlatego, że jest jak my lubimy ładne żółwie, tylko że czasami chcieli w piątek opędzlować mięso, No no i tak. tak ściemniali troszkę, nie? No, bliżej temu żółwiowi do ryby niż kaczce, nie? I bobrowi w sumie, więc... Wiesz co, i chyba zaraz się pogniewamy po prostu. No dobrze, ale też taka ciekawa rzecz, że przecież one są na liście postnych pokarmów, bo do tego w sumie też chciałem zmierzać, a włoskie i chyba portugalskie słowo tartaruga jest, prawda, na żółwie i ona się wywodzi, i sobie teraz to gdzieś zanotowałem i w ogóle wiem to z książeczki takiej, Mój żółw, książeczka dla dzieci. Tu znajduje się informacja, że tak naprawdę żółwie to ich nazwa się wodzi od demonów, no bo tartarucha to jest demon, a demon piekielny, no i faktycznie gdzieś znalazłem, że jak się już dokopiesz głębiej, no to faktycznie to słowo tartaruszki to byli strażnicy Tartaru, czyli piekieł pochodzące z jednego z apokryfów z Apokalipsy Pawła. Więc te żółwie naprawdę były pokarmem postnym, a przy okazji były demonami, więc to tak wszystko się świetnie klei. Naprawdę nie wiem, czy ktoś jest bardziej pechowy niż żółw po prostu, nie? No. Tak, tak. Dobrze, to teraz tak już tlen widzę, mam następny, ale to już powiedziałeś, schowane kończyny, to teraz takie coś. Według niektórych wierzeń to właśnie na żółwim grzbiecie, bezpośrednio lub pośrednio, wiadomo, bo czasami jeszcze tam słonie muszą na tym biednym żółwiu stanąć, opiera się świat. No i podobne wątki można spotkać w książkach, choćby ten wielki Atuin w uniwersum świata dysku Pratchetta, ale żółwie trafiły też w kosmos. Nie wiem, czy o tym wiesz, to jest w ogóle jedna z moich takich ulubionych ciekawostek, bo już w 1968 roku podczas misji Zond 5, która do dzisiaj jest najdłuższą zwierzęcą misją w kosmosie. I to właśnie żółwie, one wtedy bodajże o 10% straciły masy ciała przez ten okres, który były w kosmosie, ale później znowu to powtarzano. I tak, chyba ta rakieta, bo mam nazwę gdzieś napisałem, Kawoszgar 3, też tam poszły żółwiki. I wiem, że Chińczycy też chcieli żółwie i to już w ogóle oni chcieli na Księżyc wysłać, ale, i teraz widać, że nie znali twoich danych, bali się, że im tlenu zabraknie. Ale żółwie czy żółwie? Które żółwie? A no nie powiedzieli, które, no wiesz, to w Chinach to nie wiem, które były, to mogły być A każde. to nie, to jak w Chinach, to na pewno tam to wodno-lądowe, bo oni tam je lubią. No faktycznie wtedy tego nie było. No dobrze, ale powiedz mi, czy masz pomysł dlaczego akurat te sympatyczne gadziny ktoś chciał posłać w gwiazdy? Bo mnie to Nie, troszkę to zupełnie zaskoczyło. nie jest moja działka. Ja się kompletnie nie znam na takich rzeczach, co tam ludziom chodzi po głowie. To ludzie to jest dziwny gatunek. Kompletnie No, nie ludzie to wyznaję jest... się na nich. Także. Dobrze, cieszę się, to już wiemy, że tak jak mówiłaś, patrzę, co tu jeszcze miałem. Długie życie, wiem. Mówiłaś, że są drastycznie nierozumiane.
Co chciałaś przez to powiedzieć? Tak, no niestety właśnie to jest to przekleństwo, to długie życie, to, że żółwie długo żyją i długo umierają. To ich ten wolny metabolizm wiąże się z tym, że one bardzo długo żyją w bardzo złych warunkach. To znaczy, jeżeli im się te warunki nie odpowiadają, to one są w stanie nawet lata tak żyć i potem się słyszy takie historie, o mój żółw tam 5 lat tak żył, nic mu nie było i natomiast to niestety bardzo się odbija na ich zdrowiu i takie właśnie prosto, to już żeśmy przed rozmową mówili o hodowli bezteraryjnej na przykład, czyli właśnie o tym puszczaniu żółwi po domu i to też masa jest przykładów strasznych rzeczy, które się z tymi żółwiami działy. Już nie mówię o takich nawet wypadkach właśnie, że a to pies, a to drzwi przygniotły, a to gdzieś spadł ten żółw, tylko na przykład to, że mamy w mieszkaniach za sucho dla takich żółwi, bo jednak one przez to, że są, nawet jeżeli są w pustynnym klimacie, to tam od rana jest wilgoć. I one jakby są w stanie sobie tam na tyle się napić, najeść, napić tej rosy, czy uzupełnić sobie gdzieś te płyny tak, że żyją. Natomiast okazuje się, że w naszych mieszkaniach przy podłogach jest na stałe tak niska wilgotność, że te żółwie potrafią bardzo poważnie chorować na nerki. Tam się robi potem dna moczanowa, więc one potem w stawach mają strasznie są obolałe i one chodzą. I teraz te żółwie przez to, że one nie mają tej mimiki takiej rozbudowanej i przez to, że one w żaden sposób nie okazują, że coś się boli, dopiero jak zaczną kuleć, bo faktycznie tam ta dna moczanowa na przykład im rozwali nogi, to potem dopiero jakby zostaje gdzieś, że coś się z żółwiem nagle zaczęło dziać, ale właśnie to żywienie tragiczne, które było przez tyle lata wałkowane i właśnie jest pamiętam na studiach jeszcze taki doktor, który się zajmował zwierzętami egzotycznymi, weterynarz nam właśnie opowiadał, ja nie znalazłam tego badania, ale być może, że po prostu źle szukałam albo za mało się zaangażowałam w to szukanie, że właśnie zrobiono badanie takie, że wzięto numery telefonów od osób, które kupowały żółwia w sklepie zoologicznym i przez 5 lat raz w roku do tych ludzi dzwoniono z pytaniem, czy żółw żyje i to był jedynek, to jakby element tego badania. No i się okazało, że tam pod koniec, po tych 5 latach, to tam zaledwie kilka sztuk przeżyło. Czyli to są zwierzęta, które niestety na szczęście w tej chwili są już chronione przez masę różnych, no między innymi przez konwencję CITES, tak? Czyli tych żółwi już teraz nie można tak sobie zbierać i przywozić i to jest wszystko obwarowane odpowiednimi zakazami. Natomiast kiedyś ogromne ilości tych żółwi właśnie były, na przykład żółw zahibernował, no to myślano, że nie żyje, no to na śmietnik albo pod ziemię, albo żółw się podtopił, to nawet nikt nie próbował ratować, tylko ten żółw do śmieci, bo nie żywy, bo na pewno już przecież się nie odnowi, nie wróci. Właśnie to żywienie to też przez to, że one chętnie jedzą, bo mają tak nastawione są ewolucyjnie, że one muszą szukać białka, muszą szukać węglowodanów, żeby przeżyć, bo w naturze tego nie mają. W momencie, kiedy ludzie im to podają na tacy, pod nos, no to one tylko to jedzą, no bo po prostu są tak zaprogramowane, bo ich organizm nie wie, kiedy to się skończy. Natomiast to się wiąże z tym, że one jakby mają zaburzone te naturalne, przez to naturalną dietę i jedzą w zasadzie tylko niezdrowe rzeczy i potem są pokrzywione i ludzie nawet o tym nie wiedzą, bo no, albo to natłuszczanie skorupy, które też się kiedyś promowało w tych, że tam trzeba olejem nasmarować skorupę, bo jak jest nasmarowana, to się tak ładnie błyszczy, jak kamyczek taki, nie? Ten żółw wygląda. No to potem się okazywało, że ten olej się tam gromadził w tych tarczkach, jakieś się robił zakażenia straszne i to wszystko jest, kurczę, takie biedne zwierzaki, naprawdę. To one są tak dziwne i przez to tak ciężko. I to, co ja mówiłam, że ja bym się nie podjęła hodowli żółwia, bo to są tak trudne w utrzymaniu zwierzęta. A ktoś, kto mówi inaczej, to moim zdaniem po prostu nie wie, jakie może zrobić błędy, bo to są po prostu trudne zwierzęta. No, tu się niestety muszę zgodzić. Ja właśnie przez to, po tym jak już Markusz, co ja mówię, Markusz, Sepleń zaczął. Potem jak już nasz podopieczny przeszedł na drugą stronę tęczy, jak to się mówi, to no nie zdecydowałem się na nowego żółwia właśnie z tego powodu, bo ja pamiętam te porady, właśnie teraz patrzę, czy to nie było w tej książce, bo ja miałem sporo tych książek, ale wziąłem tą najstarszą ze sobą i te dziecięce dwie, ale była ta porada mniej więcej, tak wolnym z pamięci powiem, że należy żółwiowi raz na jakiś czas natłuszczać olejem roślinnym skorupę, bo, i tu cytuję,
poprawia to samopoczucie żółwia, który lepiej wygląda, ale wiesz, który lepiej wygląda, jednocześnie Tak. ułatwiając nagrzewanie, no to tak jak w Ameryce się smarują tym masło smalcem kokosowym, jest tam takie coś, co oni, kostko, co oni się potrafią wysmarować, mają zaraz poparzone plecy, no ale jesteś szybciutko Tak, różowa. No to faktycznie takie były te porady i to nie były porady internetowe, więc ja się aż boję spojrzeć, co by było teraz w internecie wśród tych nowości. Teraz się wszyscy weryfikują na zmianę, więc może nie byłoby tak źle, ale taką anegdotycznie to ja mam pozytywną historię z tych dziwnych porad. Jak byłam mała, miałam taką książkę, którą też pewnie wszyscy wtedy mieli, ssaki w domu, czy coś takiego, jakieś małe ssaki w domu, coś takiego, jakaś taka. I tam było o świnkach morskich. I ja miałam świnkę morską, która prawdopodobnie miała jakąś infekcję płuc. I to był Sylwester. Ja mieszkałam w małym miasteczku, no nie było szansy, żeby do weterynarza dojechać, w ogóle nie było opcji. Ja byłam przekonana, że ta świnka nie przetrwa nocy, bo była tak się już słaniała. I w tej książce była adnotacja, że można podać w ramach leczenia mililitr, czy tam ileś, już nie pamiętam, było alkoholu. No więc ta świnka dostała do paszczy, faktycznie z strzykawką podaliśmy jej po prostu zwyczajną wódkę. Ona zaczęła trochę parskać i od rana ją znalazłam, jak sobie wcinała już jedzonko i w ogóle kompletnie zero śladów po tym przeżyciu. I teraz być może to nie była infekcja płuc, tylko coś jej wpadło do tego gdzieś, coś się po prostu zakrztusiła i dlatego tak wyglądała, że się podduszała. W każdym razie pomogło, ale przeżyła jeszcze wiele lat, czy wiele lat to może nie, bo ta świnka tam chyba, no nie wiem, z 10 lat ze mną łącznie była, ale no w każdym razie jeszcze żyła potem dłużej, długo. Także to była rada, która chyba pomogła. Aczkolwiek nie rekomenduję, nie polecam. Nie rekomendujemy, gdy świnka morska nie ma apetytu, ale jej 50, to poszuka zagrywki. Zielona taki już potem jest. No, także może akurat w tej książce coś tam. Ale szukałem czegoś podczas naszej teraz rozmowy i znalazłem to, co chciałem. Już wówczas, w latach 90., właśnie, mimo że była ta opinia, że żółwie wcale nie są tak super trudne w hodowli, to był jeden, bo ja pamiętałem, że to był żółw gwiaździsty i znalazłem go w tej książce. I już wtedy opisywano, bardzo trudny do hodowania, jest bardzo wrażliwy i zwykle nie przeżywa więcej niż kilka lat nawet w rękach doświadczonych hodowców. I zawsze mi się to przypominało, jak właśnie opowiadałaś o tych badaniach telefonicznych, bo to też miałem pytanie przygotowane, że no daj mi się to skojarzyło z tym gwiaździstym, że teraz go widziałem gdzieś w zoo, ktoś go kiedyś tam podobno hodował, jakieś pogłoski słyszałem, ale mówię, na żywo to chyba raz w zoo widziałem, czy tam 2 razy, że jest w ogrodach. Tak, bardzo rzadkie, bardzo trudne w hodowli i to naprawdę już to jest taki już najwyższy level. Jak ktoś już zaczyna takimi się bawić żółwiami, to już znaczy, że naprawdę musi mieć wiedzę, bo to nie jest na pewno dla początkujących żółw. No i to jest właśnie to, że są żółwie, które te błędy wybaczają, a są takie, które absolutnie nie wybaczają. Także no, trudne zwierzęta. No to o tyle ciekawe, że na przykład żółw promienisty, który też w naturze już coraz mniej go mamy, no to podobno w takiej hodowli jest dużo łatwiejszy niż gwiaździsty, a są bardzo podobne wręcz. No. Tak, no ale to wizualne podobieństwo niekoniecznie się potem przekłada na... Dziękuję za tę uwagę, oczywiście, rozumiem. No to skoro już jesteśmy przy takich rzeczach, no to tak, no obaliliśmy mit o tym, że hodowla żółwi jest łatwa, że żółwie są łatwe w hodowli, to może jakie inne mity jeszcze znasz? Oprócz tego, że są postnymi demonami i nie wiem, czy słyszałaś jakieś takie rzeczy? Demonami. To będzie chyba tytuł, wiesz, tak sobie zapiszę. Myślę, mity. Nie, chyba mi nic nie przychodzi tak na szybko do głowy, co tam może jeszcze być. Wiem, że jakieś były kiedyś cyrki, bo żółwie trzeba kąpać, nie? Że żółwie lądowe trzeba kąpać. A Jest to takie już znane, że tam one się wtedy mogą załatwić, napić i tam je się kąpie. Natomiast spotkałam się i to niestety nie jedna była historia o tym, że ktoś, ponieważ nie stwierdził, że bez sensu je kąpać, skoro tam, no to po prostu im akwarium zrobił zamiast terrarium. O I te kurczę. żółwie się tam przez jakiś czas pływały, ale no za długo to nie. No i się topiły, no nie? W tym. Także to a propos niezrozumienia jeszcze potrzeb żółwi. A wiesz, że tutaj mam pytanie o to? Wodzie dla żółwia zalecana. Mam dosłownie o to pytanie od mamy M. pływanie. Bo ona chciała cię dzisiaj spytać, czy żółwie są wyporne, bo ja znałem takiego ancymona, który kiedyś dryfował po jeziorze i to jest ten sam ancymon, który później nie chciał już wchodzić za bardzo do wody, więc tak byłem ciekaw. No on ewidentnie dryfował, wiesz, wysunął pyszczek do góry i rozczapierzył łapiszony i próbował, i nawet się nie ruszał za bardzo.
Tak, no one mają, tak jak mówiłam, te płucka zorganizowane na szczycie skorupy, w związku z czym one jakby mają ten punkt wyporny w takim miejscu, że są w Ha, stanie faktycznie dryfować. Jest w ogóle też teoria, że one przez to, że dryfowały, to zasiedlały wyspy. Już teraz nie pamiętam jakie, bo ja nigdy takich rzeczy nie pamiętam, ale jest też właśnie historia taka, że prawdopodobnie żółwie się na takie wyspy różne przenoszą, lądowe żółwie poprzez to, że wpadną niechcąco do wody i przedryfują sobie. Także jak najbardziej. Ciekawostka taka, że jeżeli żółw wodno-lądowy krzywo pływa, bo one też mają tam odpowiednio tą wyporność do pływania przygotować, w sensie mogą ją modulować sobie. Jeżeli krzywo pływa, to może mieć zapalenie płuc i na przykład jedno płuco zajęte i zapadnięte, ale też może to być związane z tym, że nażarły się kamieni, ponieważ bywa, że żółwie, które są w zamknięciu, są na tyle sfrustrowane swoim byciem w zamknięciu, że na przykład popadają w stereotypie dziwnego rodzaju, czyli zeżerają rzeczy. I czasami bywa, że takich kiszek się wyciąga tam no, spore ilości kamieni. Także to może być powód, że żółw nie pływa. Ale to mówimy tu teraz już o wodnolodowym, nie? ale to o zapalenie płuc, przyznam się, pochwalę, wiedziałem, bo no mój to miał, mimo że był lądowy, miał zapalenie płuc, bo udało mu się w środku upalnego lata tak się zgrzał, że postanowił się nażreć oporowo śliwek, autentycznie pianę puszczał i nosem i tym, więc szybciutko do weterynarza i ewidentnie gdzieś coś zaszło Tak, takiego, że no, łapią różne infekcje, mogą na przykład również, co ciekawe, od człowieka na przykład złapać herpesa, czyli o, opryszczkę. I to jest też właśnie jeden z takich efektów hodowli bezteraryjnej, właśnie jak żółw chodzi, że tą opryszczkę łapie i to u nich się przejawia dość obrzydliwie, bo dostają takiego wstrętnego zapalenia paszczy w środku, wszystko porasta takim białym osadem ochyda. Także jeśli chodzi o choroby, w ogóle najstraszniejsze tak naprawdę, co żółwia spotyka, to są wzdęcia. Bo jak się ma szkielet zewnętrzny, w sensie skorupę, to tak. po prostu wzdęcie to jest rzecz potwornie bolesna i te żółwie faktycznie tam te wszystkie rzeczy związane z jakimiś ciałami obcymi w przewodzie pokarmowym, właśnie wzdęcia albo u samic, zaparcie jaja, albo w ogóle tam te rzeczy związane z znoszeniem jaja, to jest kosmos, bo to się tam wszystko musi zmieścić. Ja miałam kiedyś szczęście widzieć autentycznie, jak dziki żółw w Polsce składa jaja, jak kopie dół i jak składa jaja. Mam nawet to nagrane, ale ciekawostka taka, że ta żółwica nie dość, że złożyła 10 jaj, nie mam pojęcia, gdzie jej się to zmieściło w tym brzuchu, to ona jeszcze ze sobą miała pełno wody, dlatego że te żółwie akurat tam z jakiegoś powodu po prostu znosiły jaja na polu ornym, takim, gdzie była akurat posiana facelia wtedy, kiedy myśmy tam byli. I tam po prostu były takie twarde grudy ziemi. I ten żółw sobie najpierw, żeby w ogóle móc wykopać dziurę, to najpierw sobie po prostu tą wodę wylewała, znaczy po prostu sikała tą wodą. I to naprawdę to była ilość, ja bym powiedziała, że to było dobrze z ponad pół szklanki, jak nie szklanka w tym żółwiu. Nie mam pojęcia, jakim cudem to się tam zmieściło. I ona dopiero potem zaczyna kopać w takiej zmiękczonej glebie i tam dopiero potem składała te jajka. I jeszcze tak ślicznie, bo składała sobie te jajka na nóżkę, żeby ich nie zbić. I tą nóżką potem dopiero odkładała. No po prostu cudo, to jest jedno z najfajniejszych przeżyć w ogóle, jakie miałam. Także jeśli chodzi o to, ile ten żółw potrafi w środku, jak te fleczki swoje tam potrafi pomieścić razem z jajami i innymi rzeczami, to szok, naprawdę imponujące. Kurczę, no taka fajna historia, a ja tutaj sobie przyszykowałem pytanie marki, wiesz, suchar z internetu, czyli czy to jest prawda, że żółwie nie lubią koloru czarnego? I teraz nie żartuję, bo ja ci powiem, ja różne rzeczy, wiesz, czytam, żeby się przygotować do rozmów, szczególnie z taką specjalistką jak ty, ale na TikToku jest filmik, dzisiaj mi się wyświetlił, że podobno żółwie nie lubią czarnego i zaraz sobie to zapisałem. Jest hipoteza, jakoby atakowały one między innymi czarne buty, gdyż ten kolor kojarzy im się z drapieżnikami. No, nie żartuję, tak, jest taka hipoteza. I teraz to jest coś, jak podobno parę lat temu któryś z badaczy chciał sprawdzić, czy można chodzić po żółwiach. To jest już ten podobny poziom abstrakcji, że jest Tak, czarne. to znaczy się, jeśli chodzi o estetykę i o wybieranie kolorów, to niestety nie wiem, natomiast one atakują buty dlatego, że, znaczy w ogóle żółwie atakują nie dlatego, że to jest zagrożenie, w sensie drapieżnik, tylko atakują samce w momencie, kiedy myślą, że ktoś im tutaj wchodzi na terytorium i one są bardzo
bardzo waleczne w stosunku do innych żółwi. I akurat ta noga być może w jakimś sensie tam przypomina, natomiast to, że to jest czarne, o matulu, to tego nie słyszałam. Ale słuchaj, bo tam był tak... Być może większe kontrasty robią na nich wrażenie, bo jakoś nie podejrzewam żółwi jakiś super dobry wzrok. Szczerze O! mówiąc, nie wiem, na ile one dobrze widzą, ale no myślę, że ten czarny to akurat, no nie wiem, nie słyszałam o tym. Ale wiesz co, możliwe, że tutaj ten kontrast wchodzi w rachubę, bo na jednym z tych filmików było coś takiego, że stworzono labirynt z białych butów i w środku był czarny. Okej, To by w może sumie być. miało sens, to co teraz mówisz, to może. No aczkolwiek raczej nie to, może inaczej, no nie widziałem, żeby w naturze żółwie atakowały kruki, nie wiem, i węże, bo tam To też... by było coś, nie? Jakby No, krukarzu gonił żółw, to by było coś. a To w bym jednym... chciała bardzo zobaczyć. Ale Jak kiedyś widziałem znajdziesz, to ja bardzo chętnie zobaczę taki film. ale widziałem jak kota szkubie. A Tak go czarnego? skubno. A to akurat właśnie nie, no właśnie, to jest cała teoria psów w noc, nie? No i Ale teoria upadła. jak... Nie wierzę w to szczerze mówiąc, że tak akurat chodzi o kolor czarny. Być może właśnie duży kontrast, bo po prostu go lepiej widzą i nagle stwierdzałem, że coś tam jest na horyzoncie, co można zaatakować. No może Ale kota tak, ugryzł, to mówię, to widziałem, psa widziałem, ale no ten czarny mnie zaskoczył, aczkolwiek wreszcie przechodzimy do pytań i tutaj też się pojawi fetysz do klapków, bo chcę wreszcie przejść do pytań, które lubimy, skoro było już o śmierci, to musimy przejść do życia i ten cytat, co sądzisz o stwierdzeniu, cytuję, żółwie to mają śmieszne siurki. tak, to jest cudo, bo jakby człowiek sobie nie wyobraża, że może być prącie takiego kształtu jak u żółwi. To żółwie lądowe mają najbardziej takie odlotowe, bo mają to prącie w kształcie takiego kwiata wielkiego i to w ogóle jak się napompuje, to się robi taki wielki i wygląda jak obce, to jakieś coś, co wyrasta z tego żółwia, no i niestety to się potem, jak już się wynicuje i nie dojdzie jakby do odpowiednio, nie zostanie to w samicy, tylko wypadnie, albo żółw po prostu się podekscytuje i samo z siebie mu wyjdzie, to niestety się to potem unurza w piachu i ten biedny żółw, nawet jak już to wciągnie do środka, to tam potem się różne straszne rzeczy z tym dzieją i to trzeba leczyć, to trzeba odmaczać, żeby to się w ogóle wciągnęło. Ale też jest, żółwiom jakby to prącie się wynisowuje nie tylko w kontakcie z samicą, ale w ogóle jak się podekscytują. I to jest strasznie dla nich może być dramatyczne. I ja zawsze podawałam tutaj taką historię, która u mojego kolegi w hodowli się wydarzyła, który miał żółwie, to były jakieś wodnoloądowe, nie wiem, czy to były pelomeduzy, czy no nieważne, w każdym razie jakieś wodnoloądowe żółwie. No i on miał takie statko, 5 czy tam 4 sztuki, były na pewno jeden samiec i tam 3 czy 4 samice. No i w trakcie karmienia, jak one się uwijały do tego jedzenia, leciały, żeby sobie tam kto pierwszy, ten lepszy i w ogóle tam wielka konkurencja. No i niestety ten samiec w momencie, kiedy to jedzenie się pojawiało, to on się tak ekscytował tym jedzeniem, że właśnie dochodziło u niego do erekcji. No i się niestety wiązało to z tym, stało się tak, że samice, które już były nastawione, że oto pojawiło się jedzenie, a to akwarium było dość głębokie, więc ta samica mogła podpłynąć pod tego samca, który szukał jedzenia. No niestety został pozbawiony swojego atrybutu, bo samica go po prostu odgryzła. No i to już jest coś, co nigdy nie odrasta. No, oczywiście u gadów, tak jak u ptaków, to prącie nie służy do oddawania moczu, tylko i wyłącznie jest narządem kopulacyjnym, więc jakby ten zwierzak sobie spokojnie dalej może żyć. Pewnie już nie będzie Tylko po co? na tyle szczęśliwy i zadowolony z tego. Chociaż tu też jakby nie brnęłabym w to zadowolenie z życia u żółwi, które mają prącie, czy nie. Albo generalnie to bez tego jestem w stanie sobie spokojnie przeżyć. Natomiast tak, nie może być zbyt głęboka woda dla żółwi wodolądowych, tak żeby nie mogły się w razie czego podgryzać od dołu. Ale tak jak mówiłam, moi studenci w ogóle tą partię materiału zawsze bardzo lubili, bardzo duży był entuzjazm, jak pokazywałam takie zdjęcia, bo to po prostu jest bardzo ciekawe i tego na co dzień nie widać, a jak już się pojawi jakiś filmik w internecie, to najczęściej jest tam milion wyświetleń i szał, bo nagle się okazuje, że wow, tutaj coś dziwnego wychodzi. Także tak. Kurczę, no to powiem ci tak, że ja nie przypadkowo mówię o fetyszu z klapkami i butami, bo faktycznie i widziałem to na żywo, i widziałem to w filmikach, i nawet jest nagranie, gdy poproszono Sir Bożenko Złota Davida Attenborough, jeśli nie mylę wtedy, żeby podkładał głos pod żółwia kopulującego z klapkiem
I to są dość częste nagrania. Wiesz, o co chodzi? Czy coś faktycznie jest na rzeczy, że one z tymi klapkami tak, no jednak, z butami, bo ja No, widziałem może też z butami skórzanymi, męskimi też ja widywałem. stawiam na kiepski wzrok jednak i na coś, co w otoczeniu człowieka znajdują. Myślę, że one są w stanie odróżnić kamień od innych rzeczy, bo kamień to jest coś, co w naturze spotykają. Natomiast żółw, natomiast fuklapek albo piłka, albo coś takiego, co w otoczeniu człowieka może się częściej znaleźć na ziemi, jest potencjalnie wartym zainteresowania. I ja nie wiem, jakie ma wytyczne co do znajdywania partnerki takich żółw, takie wewnętrzne swoje. Ja myślę, że jak coś się odrobinę zaczyna ruszać w trakcie, kiedy on na to włazi, albo być może jest lekko się ugina w jakimś stopniu, to już starczy. Także ten fetysz może wynikać po prostu z kiepskiego wzroku, albo takiego jakiegoś ewolucyjnego przystosowania na zasadzie jest, to spróbuję, bo może akurat się uda. Chciałem powiedzieć, że teraz taką świętość naruszyłaś, bo jest taki rysunek sprzed lat Andrzeja Mleczko, gdy żółw próbuje kopulować z kamieniem, a żółwica siedząca obok mówi, tu jestem idiotą. Więc ja nie wiem, czy teraz mamy napisać, że one akurat z kamieniami to nie bardzo. To znaczy być może też, ja nie odpowiadam za każdego poszczególnego osobnika, ale myślę, że jednak żółwie, które traciły za dużo czasu na to, żeby skakać na kamienie, nie przekazały swoich genów. Także to na tej zasadzie myślę się odbywało. Dobra, akceptuję tę odpowiedź, ale pozostajemy jeszcze przy rozmnażaniu. Temperatura inkubacji wpływająca na płeć. To też jest taka dość ciekawa rzecz u żółwi. Jak to wygląda? To jest ciekawe, bo to w ogóle u wielu gadów występuje, natomiast to jest też niepokojące, bo jednak to jest to, że jeżeli temperatura nam globalnie wzrośnie, to za chwilę się okaże, że będą zagrożone zwierzęta, u których się będzie rodziła tylko jedna płeć, nie? To jest w No złym kierunku właśnie. niestety. No. Ale Tak. kto w wyższej temperaturze, bo nie wiem, czy pamiętasz u żółwi, kto w wyższej temperaturze przychodzi na świat? A Bo ja nie nie mam pamiętam. pojęcia, Bo bo ja to też jest u właśnie nie różnych pamiętam. gadów różnie. Ja pamiętam, czy pamiętałam w momencie, kiedy sama inkubowałam, bo jak mi się rozmnażały gekony lamparcie, to kiedyś to pamiętałam, natomiast to nie, zupełnie w tej chwili już nie ogarniam tego. Poza tym to też podejrzewam, że takie rzeczy można znaleźć tylko do tych najbardziej popularnych gatunków, myślę. A ja, jeżeli już inkubowałam jaja żółwi, to były takie mniej popularne gatunki, także tam nawet, szczerze mówiąc, się nie dowiadywałam. Mam nadzieję, że jaszczurowate i inne skorpuchy, bo to akurat to jest mój team i ja trzymam za nich kciuki. Właśnie to od razu, Nie, zanim przejdę takich do nie. pytania, to przypomnę sobie taką ciekawostkę. Gdzieś to, nie wiem, czy nawet tego sobie nie wynotowałem, ale to też był przełom wieków i pamiętam, że odwiedziłem taki mały sklep zoologiczny na Śląsku. I generalnie pamiętam, że pani miała całkiem sporo różnych małych żółwi. Jak na tamte czasy to było zaskakujące, bo zawsze sprawdzałem, kto ma jakie w asortymencie, żeby się czegoś dowiedzieć, no bo mówię, no tam tych książek miałem kilka na krzyż. I pamiętam, że jakoś tak z głupia Franc zagaiłem, a co ja chciał jaszczurowatego? Bo mówię, że ostatnio go nie widuję w zoo. I ona mi, a pan tak poważnie mówi? Bo i jak dziś pamiętam, ona mi chyba wtedy krzyknęła 300 złotych. Ja mówię, jak to, nie? Ja mówię, jak 300 złotych? Ona mi, bo mamy chyba z 7 w zoo. My nie możemy ich wystawiać, bo mówi, nie mamy szyby pancernej, a z założenia potrzebowalibyśmy podwójnej, bo wyrzut, i on zaczął mi tłumaczyć, że wyrzut głowy może być tak silny. I przyznam szczerze, że nie chciałem tego nigdy weryfikować, żeby nie zniszczyć sobie tej pięknej wizji żółwia jaszczurowatego, czy tam innej skorpuchy, która rozbija głową szybę pancerną. Jeszcze opowiada, że karmię żywymi kurczakami i że to tak, tam naprawdę dużo historii między nimi narosło. Po czym widzisz tego boroka w zoo i on ani nie atakuje tej szyby. No, tak aż mi przykro zawsze później było. Choć jeden, o ile się nie mylę, to jest, bo na pewno to było w oceanarium gdyńskim, ale teraz nie pamiętam, czy to jest jaszczurowaty był, czy sępi, ale chyba jaszczur, bo mniejszy. I on jak zobaczył, że po raz drugi jesteśmy w kolejce do niego, to się zaniepokoił. Bo było widać, on tak jeszcze pływał i nagle widzi tych samych ludzi, mu się przyglądają, bo no raczej ludzie się nie przyglądają tym naszym borokom jaszczurowatym. Nie wiem czemu, a to takie przystojniaki przecież. No tak. To znaczy, jeśli chodzi o to uderzenie głową, to ja znam historię żółwia, ale to nie był jaszczurowaty, to była kłora, zdaje się, tak się nazywa ten żółw, taki wodnolodowy też. I tam znam historię, gdzie było akwarium 1000-litrowe, znaczy ono już musiało mieć grubą szybę i ten żółw rozbił tą szybę tak, że się zalane było całe mieszkanie 1000 litrów.
O kurczę. Także to jest, nie jest bajka. Myślę, że jaszczurowaty spokojnie jest w stanie sobie poradzić z grubą szybą. Nie wiem jak grubą. Karmienie żywymi kurczakami to jest moim zdaniem bezsens, bo to jest żółw, który nie musi mieć wcale żywego pokarmu, więc to tak jest trochę pitu-pitu, żeby robić powiedzmy show, jak ktoś lubi takie okrutne zabawy. Natomiast nie ma tutaj absolutnie żadnych przesłanek do tego, żeby karmić żywym. Ale tak, to nie, one były swojego czasu, w ogóle to taka jedna z bardziej mrocznych historii. To kiedyś byłam na Uniwersytecie Opolskim i tam mi pan pokazał ulotkę, która była rozwieszana czy tam rozdawana, że jakiś nauczyciel biologii zbierał pieniądze na to, żeby, uwaga, zwiększać bioróżnorodność i on miał zamiar, i prawdopodobnie to już w jakimś tam stopniu wykonał, zakupić ileś żółwi jaszczurowatych, ponieważ uznał, że one przeżyją w naszych warunkach i wpuścić je do zbiorników wodnych dookoła Opola. I to było normalnie, jakby to zostało gdzieś tam wyłapane i ukrócone, natomiast on autentycznie wydrukował takie ulotki i je rozdawał, że on tu zbiera pieniądze na zwiększanie bioróżnorodności, czyli chciał wpuścić do zbiorników wodnych żółwie, które potencjalnie mogą odgryźć palec, no i które oczywiście naszym rodzinnym gatunkiem nie są, więc to nie jest żadne zwiększanie bioróżnorodności, tylko po prostu szkodzenie. Aczkolwiek ja zawsze mówię tak, że te żółwie, które są na liście zwierząt niebezpiecznych i do których są takie obostrzenia, bardzo dobrze, że są, bo przez to właśnie jest mniejsza szansa, że trafią do przyrody, ale z drugiej strony, czy taki żółw jest w stanie większą krzywdę zrobić niż na przykład Rottweiler, na którego nie ma specjalnie żadnych wytycznych i może go mieć sobie każdy? No nie powiedziałabym, bo nawet jak taki żółw faktycznie mu się podłoży rękę pod pysk i on dziabnie, no to może faktycznie odetnie, przetnie kość i to ma silny nacisk. Ale z drugiej strony ten żółw człowieka gonić nie będzie, wystarczy krok większy zrobić i już jakby zagrożenie mija, tak? Także to też takie z tym, to nie są oczywiście jak każde przepisy prawa tutaj w tym przypadku też idealne, nie są i to trochę jest takie trochę od czapy. Także tutaj dobrze, że on jako zwierzę inwazyjne jest, nie można go sobie taką mieć, bo faktycznie to jest niebezpieczne, że się przedostanie do zbiorników wodnych. Ale tutaj bym z tym jego naciskiem szczęki, tym jaki on jest straszny, to bym trochę nie przesadzała. Kurczę, widzę, ja tam słyszałem tę historię, 3 tony nacisku płyt rogowych, ja już miałem plan, żeby piwnicę wynająć, wysypać ziemią, nie Więcej powiem niż co tam, tyranozaur, kurde, to nie wiedziałam. No. nie powiem co chciałem tam robić, w każdym razie byłyby to płatne relacje live. Tak, no ale na pewno wiemy o tym, że różne skorpuchowate były wykorzystywane przez Indian do poszukiwania zwłok w wodzie. To jest taka ciekawostka Nie, fajna. one chyba nadal są wykorzystywane do poszukiwania zwłok. To nadal jest chyba jakby rzecz, która jest normalnie robiona, bo one po prostu mają znakomity ten pech, nie? No, to są niesamowite zwierzęta. Właśnie ja pamiętam, jak one chronią tutaj swoich jajeczek, bo one też tak pilnują tej okolicy gniazda często. No i nawet pamiętam, że też w latach 90. wiersz czytałem indiański, była taka mała książeczka indiańskich wierszy i był wiersz o żółwiu, wiesz, i pamiętam, że właśnie i wiem, że też chodziło o jaszczurowatego. Po latach się dowiedziałem, że właśnie, że żona była dumna z męża, iż zatrzymuje auto teraz, tak jak jego przodkowie. Znaczy, przodkowie nie zatrzymywali auto, ale taki był sens mniej więcej wiersza, by przenieść właśnie te biedne żółwie z jednej strony na drugą, by nie musiały być potrącone przez auto. A akurat faktycznie jaszczurowate to przegrywają starcia z samochodami, jakoś to są gamonie. źle kalkulują. Tak, to niestety. Nie wiem, czy by się ucieszyły ze słowa gamonie, przekażę. Ale teraz pytanie, komu jak nie tobie, specjalistce od gadania. Jak komunikują się żółwie? Jak one mają, znaczy z tą komunikacją to też tam nie ma szału, bo one jakby też bardzo kiepsko słyszą i tylko odpowiednie tam częstotliwości, więc to takie z tą komunikacją to średnio. Natomiast jest jeden taki aspekt komunikacji żółwi, który jest przecudny, czyli tańce godowe. To jest w ogóle czat. Najsłodsze i to jakie widziałam to w wykonaniu żółwi wodnych i samiec, który tak czaruje samicę i jej łapkami macha przed pyskiem. A jeszcze śmieszniej to, ale to tego nie widziałam nigdy na żywo, tylko czytałam opis, który mnie po prostu ubawił do łez. To są zaloty żółwia Mata Mata, bo on ma zawsze taką minę, trudno powiedzieć, albo jakby właśnie o czymś coś knuł, albo taką właśnie zupełnie pozbawioną jakiegokolwiek czy myśli, czy czegokolwiek, taką po prostu błogość na tym pysku ma. I zawsze jest uśmiechnięty. I jak on zaczyna podryw, to on tą głową majtę tak na boki śmiesznie, tak nią kołysze, przynajmniej tak to mówię z opisów, bo ja nie widziałam tego na żywo,
Ale cała jest taka historia, że on staje naprzeciwko samicy, najpierw buja tą głową w jedną, w drugą stronę, potem tupta z boku i robi to samo. Potem z tyłu też jej macha tą głową i z drugiego boku i potem wraca z powrotem. No i jeżeli zostanie zaakceptowany, to dopiero wtedy tam coś do nich dalej dochodzi, do jakiejś kopulacji, czy próby kopulacji, bo u nich to różnie. W każdym razie on ma tą szyję, tą głowę osadzoną na takiej niesamowicie długiej szyi, bo ta sama szyja z głową jest długości reszty ciała. Więc jakby to bujanie to musi być coś przecudnego do zobaczenia, także może mi się kiedyś uda zobaczyć, to by był naprawdę czad, taki taniec żółwia mata-mata. Poszukam w internecie, bo tam jest wszystko, może, Może tak, może może się tak. dowiemy, czy on te czarne też atakuje buty. Dobra, bo tak już wiem, że czas nas goni, dlatego tak na szybciutko kilka słów o naszym rodzimym żółwiu. Już powiedzieć, jak on jest wspaniały. Ja tylko chciałem dodać, że niektórzy zwykli nazywać go, cytuję, żelazną żabą. Tak, to jest w ogóle super fajna nazwa. Piękne. One są niesamowite. Ja w ogóle czy pomagałam, czy bardziej może byłam zabrana towarzysko, bardziej może na takie, bo tam nie za wiele zrobiłam, bo jest taki projekt Helonia robiony przez Polskie Towarzystwo Ochrony Trzody Salamandra. Są żółwie, mają nadajniki i monitoruje się je właśnie, zwłaszcza w czasie, kiedy składają jaja. I to powiem szczerze, niesamowite doświadczenie. I najbardziej nieprawdopodobne dla mnie było to, że te żółwie, które jak się je ogląda, to one nie wyglądają, bo one się specjalnie maskowały, bo co, czarne w żółte plamki, no to nie jest jakiś super wow, kamuflaż. Natomiast mieliśmy żółwia, który miałam antenę w ręce i próbowałam namierzyć żółwia i szłam przed siebie i ten dźwięk coraz był intensywniejszy, czyli zbliżałam się do niego i stanęłam w końcu, bo już mi tak pikało spod nóg, a ja patrzę pod moje nogi i mówię, no nic, na pewno zgubił ten nadajnik i nie ma tutaj żółwia, tylko gdzieś nadajnik. I dopiero jak zaczęłam macać ręką w trawie, takiej niewysokiej, to dopiero wtedy tego żółwia dotknęłam i wtedy dopiero go zauważyłam. Stałam 20, no nie 20 centymetrów, 10 centymetrów od niego i go nie widziałam, mimo że był tak blisko. Że te skorupy fajnie widać, jakie słońce świeci, bo one faktycznie wtedy tak lekko połyskują i wtedy je lepiej widać, ale normalnie to nieprawdopodobnie dobry kamuflaż, aż by się człowiek naprawdę nie spodziewał. Bo to niby takie jest, że tam rzęsa, że to ma imitować, przynajmniej tak jest interpretowane, że tak jakby żółw jest w stawie i jakby na nim rzęsa była, że to ma go tam gdzieś ukrywać. Ale powiem szczerze, że takich w trawie też jest fantastycznie ukryty. A jeszcze z takich śmiesznych anegdot, to już ja wtedy przy tym nie byłam, ale tam jeden z żółwi, ponieważ one właśnie mają tam głupi pomysł, że składają jaja na polu, którym jest uprawiane i tam ten pan, który to pole uprawia, bardzo dba, żeby z tymi żółwiami nic nie zrobić, ale mimo wszystko zdarzyło się, że w trakcie namierzania tam osoby, które badają te żółwie, sprawdzają, czy nic im nie jest, to sygnał dochodził ze stogu siana, takiego w sensie zawiniętego już, takiego balotu, o. I się okazało, że żółw tam żywy w środku był, po prostu został zwinięty razem z sianem i dzięki temu, że miał ten nadajnik, no to został wyciągnięty ze środka. No, ale z takich tam, no w ogóle to można, bo ja mogę opowiadać godzinami, bo to jest w ogóle coś, co jest super, w ogóle cały ten projekt i tam to wszystko, co się dzieje i te żółwiki, tam trzeba te gniazda potem zabezpieczać, żeby nic im się nie stało, żeby ich nie rozkopały takie na przykład jakieś tam zwierzaki, czy żeby coś ich tam właśnie nie rozjechało, bo mają dziwne pomysły. Ale w każdym razie, no, żółwie błotne, przecudowne zwierzęta. No my kiedyś z mamą chcieliśmy na żywo bodajże w takim jednym z rezerwatów żółwi znaleźć i cały dzień w plecy, jeszcze zgubiliśmy się prawie w lesie. Nie, Bo nie ma szans. nie ma Jak nie ma opcji. nadajnika, to w ogóle to jest bez szans, żeby to złapać. To jest Wiesz, do tego błota bym wpadł, zakamuflowane, ale szybkie, bystre. no, nie chciałem im niszczyć już habitatu, więc wyszliśmy. Dobrze, już szybciutko, jak wygląda przywiązanie się żółwia do opiekuna? Dorabiamy sobie ideologię, czy to jest jednak udowodnione? Ja jednak stwierdzam, że to jest, to znaczy przyzwyczajanie, nie przywiązywanie. Dwie rzeczy różne. Bo o ile może się przyzwyczaić i nawet na tyle, że jakby czy dąży do tego kontaktu, bo kojarzy mu się z jedzeniem, bo kojarzy mu się z ciepłem, z czymś ciekawym. Gady też w ogóle bardzo ciepło lubią. Na przykład często przychodzą się tak w cudzysłowie przytulać do ludzi, a potem się okazuje, że tak naprawdę się wygrzewać na nie, bo ludzie są ciepli. Cwaniaki. Także tutaj jest, jakby one nie mają ewolucyjnie, trochę może za mocno powiem, ale nie mają prawa tak naprawdę odczuwać takich rzeczy, bo to im nie byłoby do niczego potrzebne, jakby nie tworzą, nie tworzą takich grup, żeby to przywiązanie miało czemuś służyć. Także przyzwyczajają, tak, przywiązują niekoniecznie. Aczkolwiek nie mówię, że nie mają swojego ulubionego człowieka na przykład, że do niego nie będą biegły, że nie będą na niego wchodziły, że nie będą go dobrze kojarzyły, no bo po prostu mogą się przyzwyczaić i polubić jednego człowieka. Czy można to nazwać przywiązaniem? Jeżeli
to przywiązanie przełożyć na gadzie? Myślę, że tak. Natomiast trochę też daleka jestem od takiego, bardzo, bardzo ludzie lubią dopisywać zwierzętom takie cechy ludzkie. No bo wiadomo, że po prostu to jest fajne, jakby nas zwierzę bardziej do nas się przywiązało. Natomiast trochę mam wrażenie, z tym przeginamy i ten taki właśnie bambinizm trochę wchodzi, także nie ma, czy nie powinniśmy tego oczekiwać, a jak się zdarzy, to fajnie. O, tak. Zapisuję słowo bambinizm, nie komentuję nic innego, bo musimy lecieć, żeby ostatnie pytanie pomogło ludziom. Na sam koniec. Nie dopilnowaliśmy żółwia. Jak go odnaleźć? To są rzeczy, które się często faktycznie w internecie czyta, że komuś gdzieś uciekł. No mój też kiedyś raz zwiał, został odnaleziony. Zresztą znałem jamniczkę, która była tak zżyta z żółwiem, że na prośbę opiekunów potrafiła go odnaleźć i nie gryzła, tylko po prostu wskazywała pozycję niczym pies myśliwski, gdy ten zakopywał się w ogrodzie. No ale to raczej wyjątek, bo te generalnie jamniki to nie powinny w ogóle się zbliżać do żółwi. Więc pytanie, jak odnaleźć uciekiniera, nie posiadając specjalnego sprzętu? No to trzeba mieć konto na Facebooku albo na... No nie, no to jest w tej chwili jedyny chyba pewny sposób, żeby po prostu ogłoszenia dawać, bo inaczej, chyba że żółw się zakopał. Jeżeli to jest jesień i się żółw zakopał, to coraz też to mniejsze szanse, że w ogóle się go No znajdzie właśnie. żywego. Natomiast tylko i wyłącznie takie wchodzą w grę, bo nie wiem, jest jakieś tam poszukiwanie z dronami, ale to chyba się nie robi z żółwiami takich rzeczy. Także żółw na pewno nie przyjdzie z powrotem do domu sam. Takie rzeczy bym nie wierzyła, albo przynajmniej nie oczekiwała. Czyli raczej liczyłabym na to, że ktoś znajdzie żółwia i go odda. Dobrze wiedzieć i takie rzeczy też się powinno przekazywać dalej, że żółw, którego się znajdzie, nie jest dobrym obiektem do sprzedaży, gdyby ktoś chciał takiego żółwia sobie dla zysku przygarnąć, dlatego że żółw musi być tylko i wyłącznie może być sprzedawany z odpowiednimi dokumentami, więc jak ktoś żółwia znajdzie, to może go co najwyżej oddać albo no, sprzedać nielegalnie, tak, no bo to jest tylko do tego. Także to jest też coś, co warto, wydaje mi się, nagłaśniać, żeby nie było potem, że ktoś znalazł żółwia i sobie go sprzedał, bo tak, nie, żółw ma swojego właściciela, ma swój numer, jest zarejestrowany, to takiego żółwia powinno się po prostu potem gdzieś w jedną i w drugą stronę ogłaszać, no bo to jest według mnie jedyna, znaczy ja przynajmniej nie znam, może są jakieś, może masz jakieś wyszukane, bo ty lubisz wyszukać jakichś dziwnych rzeczy w internecie i potem zabłysnąć, że coś jest, jakaś metoda tropienia żółwi. Słucham, jest coś czy nie? Nie, nie mam, ale jak już, nawet jakby była, to bym nie powiedział, bo usłyszałem, lubisz się zabłysnąć, to już wiesz co. Nie, niestety nie wyszukaj, byłem sam ciekaw, no bo faktycznie no raczej rzadko wracają same te boroki, No taka tak. jest Tak. prawda. U mnie teraz w moim rodzinnym mieście, bo jakoś chyba z miesiąc temu sytuacja, że się znalazły dwa, że zginął jeden, było ogłoszenie, że zginął jeden, a znalazły się ostatecznie dwa i ten właściwy też, także z happy endem. No niestety, jeżeli są gdzieś miejsca, gdzie dużo samochodów jeździ albo jakieś tam psy czy coś, no to mniejsze szanse, że się żywy znajdzie, ale są i one się znajdują też, także jest zawsze najlepiej nie tylko w social mediach, ale też porozwieszać ogłoszenia, żeby takie można No było tak, bo znaleźć. Bo to akurat jest może mieć żółw wyłączonego Messengera. na Ha, przykład, ha, dokładnie, albo ale mi się, zasięg straci, tak. ale mi się udało. Bardzo dziękuję za kolejną fantastyczną z twojej strony oczywiście rozmowę. No zobaczymy, które zwierzę następne trafi na tapet, więc dziękuję ci do następnej razy. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.